Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, ja nazywam się Sylwia i dzisiaj będziemy sobie robić dosyć taki w miarę wiralowy makijaż, moka, cappuccino, make-up, coś takiego. Także bazujemy dzisiaj na brązach. Jak możecie zobaczyć, cały mój makijaż jest w kolorze brązowym. Także jeżeli jesteś ciekawy lub ciekawa, jak stworzyłam ten makijaż krok po kroku, zapraszam do oglądania. No więc generalnie zacznijmy sobie od cieni, a skoro zaczynamy sobie od cieni, to zacznijmy sobie od bazy pod cienie. Będzie to ta dokładnie baza, oczywiście standardowo jak zawsze całą listę kosmetyków, produktów, które używam do makijażu znajdziecie na dole w opisie. Także nakładam sobie na powieki, nie nakładam jej bardzo dużo, bo boję się, że cienie mi się zrolują. Na twarzy na ten moment oczywiście mam tylko i wyłącznie krem nawilżający, także jeszcze nic się tutaj nie zadziało. Jeżeli chodzi o makijaż, będziemy sobie używali palety ze Slika tej oto dokładnie. Paleta wygląda w ten oto sposób, także mamy fajne właśnie takie czekoladowe cienie, brązowe, no wydaje mi się, że na jesień fenomenalne. I jeżeli zabraknie mi jeszcze jakiegoś takiego ciemniejszego, ciepłego brązu, użyję sobie tej palety z Kiko Milano, której używałam do filmu makijaż jedną paletą Kiko Milano, które możecie zobaczyć w tym oto roku. Nauczyłam się, który róg. Możecie teraz być ze mnie dumni. Wracając do konkretów, biorę sobie puchaty pędzelek. Przepraszam za światło, mam nadzieję, że będzie mnie bardzo dobrze widać dzisiaj, fenomenalnie. I teraz tak, biorę sobie najjaśniejszy cień z tej palety i lecę sobie po całej powiece. Generalnie plan jest taki, że zrobimy sobie fajny, kolejny jesienny makijaż już na moim kanale. Już jeden na moim kanale był w tym roku i powiem Wam szczerze, że uwielbiam ten makijaż, który tam zrobiłam. Będąc bardzo oczywiście skromną osobą przy okazji. Dobra, zobaczmy sobie, który taki, cieplejszy, taki jaśniejszy cień. Teraz sobie, Ptysie moje kochane, używam tego cienia. Mam nadzieję, że widać. I polecę sobie go tutaj tak w załamanie. Zobaczymy od razu, jak te cienie... O Jezu, jak one fajnie ze sobą działają. Wow, a co nie mówiłam. I nastała jasność na filmie. Musicie mi wybaczyć, to jest tylko i wyłącznie moja wina, bo ja jestem bojkiem strasznym i moja lampa zaczęła wydawać przez chwilę jakieś dziwne dźwięki i mówię, dobra, poradzę sobie bez tej jednej lampy. Ja ją wykasowałam ze swojego życia, ale potem stwierdziłam, że w sumie jest trochę mi za ciemno i doszłam do wniosku, że dla Was też będzie za ciemno, więc no niestety, jeżeli przestanę dodawać filmy albo, nie wiem, na Instagramie, to znaczy, że nie wiem, czy ja powinnam w ogóle mówić takie wyrazy na YouTubie. Wracamy do makijażu i powiem Wam, że ja bym chętnie użyła sobie, no bo tak, przeszłam sobie od tego najjaśniejszego, potem przeszłam na taki medium i teraz przejdziemy sobie do tego najciemniejszego i robię to tym samym pędzlem, bo przyjdzie policja pędzelkowa i powie, czemu używasz jednego pędzelka do dwóch cieni? Nie sądzę. Nie sądzę. Dobra, ja sobie zrobię tutaj po prostu ciemniej, jeszcze bardziej w załamaniu powieki i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy trzeci raz zmieniamy światło na tym filmie? Być może. I teraz sobie użyjemy takiego karmelowego na całą powiekę tutaj. Będzie bardzo chaotycznie w tym filmie, chciałabym Wam powiedzieć, ale to nie moja wina, to jest wina lampy. Sobie zblendujmy jeszcze ze sobą te ciemne cienie. Od razu lepiej wygląda. I sobie jeszcze przeciągam ten cień w wewnętrzną stronę, tak żeby to było takie spójne wszystko ze sobą. I teraz wezmę jeszcze ten jasny cień i wyczyszczę tą górną część. No i tak wygląda wstępne cieniowanie już na powiece. I co wzroki lubią najbardziej, teraz wchodzimy do błysku. I ja sobie użyję tego tutaj błysku z palety. Wygląda on w ten sposób. Mamy 4 opcje, jeżeli chodzi o błysk. I teraz tak, ten jest zdecydowanie za ciemny. Tego chcę użyć. I tu są 2, ale one są jak dla mnie, nie wiem, za jasne, zbyt takie rzucające się w oczy. No, wiem, że o to chodzi, ale generalnie ma to być makijaż taki czekoladowo-kawowy, więc ja postawię na ten najbardziej złocisty odcień. I teraz tak, nałożę sobie go palcem standardowo i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
bo jeszcze nie używałam tych cieni, tak generalnie to ja nie używałam tej palety w całości, żeby tak zrobić sobie pełny makijaż nią, więc dużo rzeczy dla mnie jest też nowych, jak te cienie w ogóle reagują. No i całkiem sympatycznie. Dobra, teraz druga strona. No jeżeli chodzi o ten cień, to nie jest jakiś taki satynowy albo taki delikatny, to jest Hamskat Robina, a skoro jestem sroką i podejrzewam, że duża część z Was, skoro tutaj jesteście, też jesteście srokami na punkcie właśnie błysku na oku, myślę, że każdemu się to spodoba, a przynajmniej taką mam nadzieję. Dajcie znać w komentarzach, jaki jest Wasz ulubiony typ błysku. To jest właśnie bardzo dobre pytanie, bo błysk błyskowi nierówny. No i teraz na spokojnie możemy sobie przejść już do kreski. Jeżeli chodzi o kreskę na oku, będę używała sobie tego eyelinera. I skąd on jest? Dobrze, z Rimmela. Z Rimmela, brązowy kolor. Ja sobie zrobię poza kamerą kreski, bo wiadomo, przy włączonym aparacie jakoś one nigdy nie wychodzą, także za chwilę do Was wrócę ze zrobioną kreską i z bazą na twarzy. Baza, podkład i wrócimy sobie razem do konturowania. Wracam do Was ze zrobionym podkładem, tylko i wyłącznie podkład i baza. Jeżeli chodzi o bazę, użyłam sobie tej bazy z NYXa, bardzo ją lubię w ogóle. Ostatnio na nowo ją pokochałam i cały czas jej używam. A jeżeli chodzi o podkład, użyłam sobie tego z L'Oreala w kolorku 1D, 1W standardowo, tak jak zawsze. Nie robiłam nic więcej, bo będziemy się razem konturować. A skoro się będziemy razem konturować, to pokażę Wam też, czego będę używała. Jeżeli chodzi o konturowanie, to chciałabym sobie spróbować pokombinować z tą paletką od Slicka tak samo do konturowania. Wygląda on w ten sposób. Ja już ją, że tak powiem, wymacałam. Będę sobie używała, nie wiem, może takiego pędzelka. Ja nie jestem dobra w nakładaniu bronzera pędzelkiem, no ale co, uczymy się razem. Także ja najpierw użyję sobie takiego w miarę normalnego cienia, odcienia i będę sobie to nakładała w ten sposób. No i generalnie chciałabym Wam powiedzieć, że przede wszystkim, włosów dużo, przede wszystkim nie będzie dzisiaj różu, bo z tego co ja rozumiem, jest to tak typowo właśnie brązowy makijaż, a że różu nie ma w takim podobnym odcieniu właśnie jakiegoś takiego brązowego różu, no to po prostu pominiemy sobie ten etap w makijażu i dołożymy sobie rozświetlacza, żeby też nie było tak pusto na policzkach. I teraz tak, ja sobie w miarę nałożyłam ten produkt i teraz będę sobie to wszystko blendowała gąbeczką. Mam nadzieję, że nie mieliście nadziei na jakieś blendowanie pędzlem, bo ja w tym dobra nie jestem, ale gąbeczka zawsze tutaj pomoże. I teraz tak, nałożyłam sobie ten odcień i teraz sobie myślę, czy sobie tego może delikatnie nie przyciemnić. Także lecę sobie do tego prawie że najciemniejszego. Czyli tak, najpierw użyłam sobie tego odcienia, teraz będę używała sobie tego odcienia. I teraz tak, ja sobie to wtłoczę trochę w rękę, bo się obawiam, że będzie bardzo ciemno, ale odtłoczyłam, że tak powiem, wklepałam sobie w rękę chyba wszystko, co nabrałam, także dobra. Teraz bez kombinowania lecimy z tym, co nabrałam. Nie ma dużej różnicy. Dobra, okej, czyli tyle się dowiedziałam. Nie ma po prostu dużej różnicy między tymi dwoma odcieniami. Ja sobie je może po prostu wymieszam, nałożę sobie je na boki twarzy, żeby też one były delikatnie ocieplone. No i fajne to konturowanie, podoba mi się, fajnie wygląda. I tutaj wydaje mi się, że też troszeczkę polecę sobie na żuchwę, żeby jeszcze trochę, nie wiem, może wyszczuplić tą twarz. I teraz wszystko wyblenduję, zrobię dokładnie to samo po drugiej stronie. I wydaje mi się, że już będziemy przechodzili sobie do korektora. Nie mam chyba nic więcej do zrobienia na twarzy. Wydaje mi się, że już w miarę wszystko sobie rozblendowałam. Teraz tak wpadłam na pomysł, nie wiem czy dobry generalnie, żeby sobie pogłębić ten efekt tym najciemniejszym odcieniem z palety i zobaczymy, jak bardzo jest to dobry pomysł i jak bardzo jest to zły pomysł. Nie daję tego dużo, tak sobie odcisnęłam też w rękę ten produkt, także nie powinno być źle. No to był akurat taki jeden z moich lepszych pomysłów. Chociaż nie mówmy hop, bo jeszcze druga strona. No i od razu wygląda
jeszcze bardziej spójnie cały makijaż. Teraz sobie przejdę już do korektora pod oko i żeby wyrównać sobie tą kreseczkę od dołu, ja będę używała tego korektora z Catrice Camouflage i to jest najjaśniejszy odcień 001 Ivory. Po prostu 001, najjaśniejszy. Nie będę używała go bardzo dużo, bo boję się, że mi ciastkuje, nie ukrywam. No, tak możecie zobaczyć, gdzie dokładnie będę nakładała korektor, a w zasadzie już go nałożyłam. Zostało mi jeszcze tylko wyblendować wszystko. Jeżeli chodzi o puder, ja sobie użyję tego z Kiko Milano, tak jak praktycznie zawsze. I nałożę sobie go tylko i wyłącznie w strefę pod okiem i wiadomo na brodę, trochę na czoło, ale całej reszty twarzy nie dotykam, także zobaczymy, czy to jest dobry pomysł. Ale właśnie chciałam spróbować czegoś nowego, zawsze tak potruję tą twarz, że tak powiem, bez opamiętania. A róż może na dobre mi wyjdzie, także ja w zasadzie zanurzyłam pędzelek kilku raz i teraz całą resztą pędzelka po prostu omiatam te miejsca, które najbardziej mi zależy, żeby były zmatowione i całą resztę zostawiam. Wiadomo, tego produktu nie będzie jakoś bardzo dużo, a to mam właśnie dzisiaj, że tak powiem, w głowie. No jeżeli chodzi o takie ostatnie wykończenie twarzy, ja sobie użyję rozświetlacza z Catrice i tak jak wcześniej wspominałam, nałożymy sobie dzisiaj tylko i wyłącznie rozświetlacz i nakładam sobie ten rozświetlacz tak dosyć porządnie. Też przez to, że on jest złoty, to będzie mi się fajnie pasowywał w cały makijaż, bo jest cieplutki, więc idealnie. I nakładam sobie go też na skronie. Ja generalnie bardzo... Jezu, te włosy mnie zaraz do szału doprowadzą. Ja bardzo generalnie lubię też rozświetlacz na skroniach, bo dodaje to takiej spójności w makijażu. I teraz sobie jeszcze tylko palcem nałożę ten rozświetlacz na nos i na łuk kupidyna. No i wracamy do oka i żeby wszystko ładnie ze sobą wyglądało, ja dołożę sobie jeszcze tylko troszeczkę cienia na dolną powiekę. Dobra, ja się wykończę sobie makijaż i wrócę do Was za chwileczkę z podsumowaniem. No i w ten oto sposób prezentuje się już skończony makijaż. To co zrobiłam, to na pewno dołożyłam jeszcze trochę tego bronzera na policzki, bo mało mi było. Co ja jeszcze zrobiłam? Usta. Jeżeli chodzi o usta, użyłam sobie tej konturówki, którą ostatnio mogliście zobaczyć też w którymś filmie. To jest brązowa konturówka z tamtego roku z kalendarza adwentowego Makeup Revolution i na to nałożyłam sobie jeszcze ten tint z Maybelline. On jest naprawdę świetny, daje cudowny kolor i trzyma mi się naprawdę cały dzień. Ostatnio go tak hard testowałam i czy to jest kwestia jedzenia, jakiegoś picia wody, kawy, ja bardzo dużo piję w ogóle kawy w ciągu dnia, także on mi się praktycznie nie zjada. Świetny produkt, jeżeli chodzi o długotrwałość. I co jeszcze zrobiłam? Rzęsy. Rzęsy pomalowałam tak samo jak zawsze panoramą. Także jeżeli nie wiecie, co jest na rzęsach, jest to panorama, niezniszczalna. Dajcie znać przede wszystkim w komentarzach, jak podoba Wam się taka wersja makijażu Mocha Look. Oczywiście też zapraszam na mojego Instagrama i TikToka, które będą się teraz pojawiały obok mnie, ale oczywiście linki znajdziecie w opisie. No i oczywiście też, jeżeli spodobał Wam się ten film, ten makijaż, zostawcie lajka i suba, żeby nie przegapić kolejnych podobnych treści na moim kanale. Ja już Wam bardzo dziękuję. Do kolejnego. Pa, pa. Pa, pa.